Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na moją Toskanię. Dokładnie mapka nazywa się Etruria. Link w opisie, skąd ją pobrać. I życzę miłej i fajnej zabawy. Słuchajcie, tadam, Lizard Dragon, smoczek lizardowy. Fajna sprawa. Co my teraz będziemy robili? Otóż. Mamy tutaj fajne sprzęty, co po niektóre. Las wycięty. I jeszcze ciągle mamy, słuchajcie, produkcję w tartaku, który leasingujemy. Produkcja ciągle jest. Produkujemy beczki po piwie i od razu je sprzedajemy, ponieważ ich cena jest w zasadzie, jak pamiętam, mniej więcej taka sama, tak? 5200, 5300, więc opłaca się te beczki produkować i sprzedawać. Sprzedane produkty 4000 to nie za dużo. Zobaczmy kontrakty. Kontrakty chciałem powiedzieć. Kontrakty. No cóż, owijanie bel nie bardzo mi pasuje. Zobaczymy, może będą jakieś inne kontrakty. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że dostarczyłem do tartaku zdecydowanie za dużo elementów metalowych. Tak między Bogiem a prawdą i ich stąd już nie odzyskam niestety, a 8000, 1000 kosztował każdy, 1000 za 1000, tak? 1000 euro za 1000 elementów metalowych, więc prawdopodobnie zużyję jeszcze 1500-2000, więc 6000 mam w plecy, przepłaciłem. No to jest tyle co metr sześcienny, czy 1000 litrów beczki. No nie ma takiej tragedii. Słuchajcie, dobra, co dalej chcemy robić? Jest marzec i jesteśmy dopiero co po posianiu owsa na polu moim największym. Pole numer 42. Zobaczcie, że było śmiesznie, tego owsa bardzo dużo jest w okolicy. Tu owiec i tu owiec, tak? To pole 120, to pole 500, a to 250. No, może być ciekawie, Kiedy się owiec zbiera? Bo już mi się rodzi tutaj chytry plan na owiec. No, no być może, że w lipcu. To nie wiem, czy to taki chytry plan będzie. No, zobaczymy. Bo plan był chytry, otóż między innymi polegał na tym, że pierwsze primo, słuchajcie, sprzedaję ten las. No, miejsce po lesie. Bardzo mi przykro, drzewa wyciąłem i sprzedajemy. Tartak zajął mi prawie połowę tej serii, więc już go nie chcę na oczy oglądać. Jeśli chodzi o dzierżawę, to w tym tartaku jeszcze zostaniemy. Dobra, teren sprzedany. Natomiast w zamian za tartak chciałbym kupić tutaj, muszę powiedzieć, że sad. I spróbować robić jabłka w tym roku. Więc jedziemy z sadem i robimy jabłuszka. Ok, od razu sobie go sprawdzimy pod kątem rolnictwa precyzyjnego. Zbadamy glebę. Tak. I zobaczmy, jak to wygląda. pH jest chyba ok. Tak myślę. Natomiast azot niespecjalnie. Dobra. Może byśmy tam się przenieśli? Możemy tam skoczyć? Tam. Odwiedź. Wow, wylądowałem w krzaczorach. W moich krzaczorach. Aha, na środku. No dobrze.
Co my tu widzimy? pH źle. O, jednak pH źle. pH źle. Naprawdę? Azot. Tu jest pH w porządku, pH źle. A co z azotem? Azot wymaga wapnowania. To jednak trzeba zwapnować troszeczkę. Trzeba zwapnować. No to słuchajcie, to te jabłonki to prawie jak winnica. Winnicę już troszkę wtopiłem w innej serii, więc już coś nieco kojarzę. Więc pierwsza sprawa, małe ciągniki. Mamy z podstawki Landiniego, który jest w cenie bezkonkurencyjnej i ma aż 112 koni. Nie. 112 koni, może zacznijmy od końca. Czym zbieramy jabłka? Jabłka zbieramy tutaj. Jabłka są na tej mapce, jakby to powiedzieć, uprawą taką natywną dla tej mapki. I jabłka zbieramy kombajnami do winogron. Tak. Tylko ta maszyna, z tego co widzę, może zbierać jabłka na tą chwilę. I ona wymaga 90 koni. No, i to się zaczynają robić schody. Bo 90 koni, słuchajcie, Landini, który ma 90 koni, kosztuje 52 500. 52 500 plus tu potrzebne są obciążniki jakieś, więc jest potrzebny TUS plus obciążnik 52 500. Zobaczmy jak wypadają inne traktory. 52 500, ten nie ma 90 koni. Fendt 91 000 za wersję podstawową. Wersja 90-konna już kosztuje prawie 100 000. No zupełnie odpad, no. Zupełnie odpad. Tutaj Landini jest najtańszy jak na razie. Patrzmy dalej. Te małe traktory nie. Tony. To może być ciekawa opcja. Chociaż ten Landini, ile on kosztował? Chyba 50 000 z tym silnikiem 90-konnym. I z tuzem, tak? 52 500. Tony jest za 83. No to słuchajcie, Tony jest fajny. Antonio Carrera. No, ale to jest 83 500. Różnicy, tak? No nie oszukujmy się, to jest dużo. To jest dużo. Pozostałe małe ciągniki są z za szerokim rozstawem kół. Są za szerokie. Wszystkie są za szerokie. Salek 21. No tylko niestety 60 koni. Lamborghini, ale on też ma za szeroki rozstaw, tak, ma szeroko te osie rozstawione. Nie do winnicy. I mamy jeszcze, słuchajcie, w modzie coś, co się nazywa SDF Open Field Pack albo Wineyard Pack i to jest lepsze. I mamy tego SDF-a i moglibyśmy nim coś zrobić, gdyby nie to, że ma tylko 75 kucy. 85. I mamy Lamborghini, fajnie. Agile. Tylko 79. A gdzie 90 kucy? Lamborghini, tu mamy 90 kucy, prawie bez trzech. Jest szansa, że to będzie wszystko działać. I jeszcze byśmy chcieli... Odważnik.
Aha, tu jest front loader. O, nie no, loadera nie chcemy. Front hydraulik. Co ja bym miał tu powiesić, to nie wiem. Ale obciążnik robi z niego... Ile on teraz waży? 2,7. Ciekawe, z obciążnikiem waży tyle samo. Dziwny, dziwny. No i tylko wtedy kosztuje 30... Aha, jak wezmę Lamborghini, to 38. Multispeed Lamborghini. Kolor możemy zmienić na ciemniejszy, żeby tak się strasznie nie... Aha. To tak za bardzo, to tylko kolor felg możemy zmienić, widzę. Nic więcej. Nic więcej, tylko kolor felg. No ten kolor mi się w ogóle nie podoba w tym Lamborghini. O, Hurlimana już mieliśmy, tylko w innej opcji, nie do sadu. 79, 87. No. Tak, fajny. Za mocniejszy silnik jest niestety dopłata, ale jestem w stanie się z tym pogodzić. Kolor felg też fajny, więc ten kolor ma fajny Hurliman. Albo wróćmy do naszego, słuchajcie, a co to jest full drive? Czym to się różni? Nie wiem, czym się różni full drive. O, jest Deutschfar, proszę uprzejmie. Tadam! Obawiam się, że jak poprosimy o lepszy silnik, to wrócimy do właśnie Deutschfar Agro Compact F90. To mamy taką samą cenę, tylko inną markę. I mamy jeszcze sam... Co tu jest napisane? Compatto? Compatto. No tak po włosku brzmi. Może byśmy go mogli sobie wziąć. 85 kucy. Trochę chyba mniej niż Lamborghini. No właśnie, to było 87. I wszystkie pozostałe miały 87. Natomiast ten sam ma 85. Sam Golden Compacto. I moglibyśmy mu tutaj no tak, obciążnik zostawić. No i to jest najtańszy, słuchajcie, ciągnik do winnicy. I mamy jeszcze takie coś, jeszcze coś mniejszego. Tylko pytanie, czy jeszcze coś tańszego, bo nie ma kabiny, tak? Jak mi pamięć nie myli. I pytanie, czy mamy 85 i tylko 33 600. O, i jest obciążnik z przodu. I felgi możemy tylko zmienić. Na jakie? Na takie ciemniejsze. To za free nawet jest. Pam, pam, pam. Szerokie. Standard. Zostaw mi standard, tylko pytanie. No. Lamborghini Agile. Podoba mi się. Podoba mi się, tylko że tylko ten kolor jest troszkę za jasny. Poczekajcie. Dobra, wyłączyłem shadery. To jest całkiem biały ten ciągnik.
Ten biały mi się najbardziej nie podoba, prawdę powiedziawszy. No, ten Horliman mi się najbardziej podoba. No. Deutschfahr oklepany. Albo ten sam Golden. Weźmy sama Goldena. On ma co prawda 85 tylko kucy. I tu jest 4800 dopłaty. A jak weźmiemy sobie Horlimana, jest 5000 dopłaty, bo ciut mocniej. Dobra, weźmy sobie tego rzadko spotykanego w sumie sam Golden w wersji 80. Stop. Jejku, mi się podwójnie klika. O, w takiej wersji Golden Agro Shift, jakkolwiek to brzmi. Ok, byśmy go sobie chcieli może jednak sfinansować. Najwyżej go sprzedamy. I jakbyśmy go wzięli na 2 lata, na rok, bo po roku będzie chyba już niepotrzebny. No nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie możemy go sobie wziąć. A jakbyśmy chcieli go wypożyczyć, tylko ile on razy będzie nam potrzebny? Będziemy potrzebowali, żeby nawóz też rozrzucić, nie wapno. Ile on razy będzie potrzebny? Plus jeszcze... Dobra, weźmy go na 6 miesięcy. Na 2% jestem w stanie zapłacić za niego. Bo w przeciwieństwie do tego moglibyśmy go wypożyczyć. No właśnie, to się niewiele opłaca, bo 1700 za miesiąc. A ja tu raty będę miał... Aha, połowę tego na rok, albo... Dobra, weźmy na 6 miesięcy jednak. Najwyżej go sprzedamy, a będziemy za niego dalej raty leasingowe płacić. Tak, i do tego na pewno potrzebujemy... Tak. O, taki Golden Sam 85. Pięknie. A do tego na pewno będziemy potrzebowali... No. W końcu się udało. Będziemy potrzebowali... Gdzieś tu było to, czego się pozbyłem. Chyba wcześniej. Materiały. O, rozsiewacz nawozu i wydaje się, że ten mały do owoców będzie najlepszy. Może z nadstawką. O, duży. Weźmy duży z nadstawką. Marka Cavallo jest ok. 5 metrów. Też byśmy go sobie sfinansowali na pół roku. Tak jest. I do niego byśmy na dzień dobry od razu wzięli materiały eksploatacyjne, wapno. No może na razie jedno wapno, żeby było co załadować. Kup, tak. No i słuchajcie, moi kochani, bierzemy się za... Co my tu mamy? Nawóz, nasiona. Ten samochód może nam się jeszcze przydać, więc wypakujemy z niego, ale on brudny, jejku, kiedy ja tą myjkę kupię. Trzeba wjechać na drogę, żeby było gdzie wyładować. O, trochę do przodu. Dobra.
Nie, dobra, za blisko. Dobra, powinno być teraz dobrze. Super. My go będziemy potrzebować, ale na razie go tu zostawimy. Weźmiemy tego naszego Hurlimana, albo nie, przepraszam, to sam jest. Ale brzmi. Sam czy Sem? Jak go czytać? Compatto. Będę mówił Golden. Weźmy sobie naszego Goldena. Ale dźwięk ma, słuchajcie, silnik ma rasowy. Posłuchajcie tylko. No, piękny. Ale fajnie widać. Fajny ten sprzęcik jest. No nie wiem, czy ja te jabłka sprzedam. Sama frajda takim po prostu czymś się poruszać. Tylko troszkę go widzę przeważa. Ten obciążnik z przodu jest za mały. Nie wiem, czy tam była jakaś taka opcja. Dobrze, że większego tego rozrzutnika nie mam, bo bym sobie nie dał rady z nim po prostu. Ale to tutaj się tym... Nie no, zobaczcie, 42 doginam. Mały, ale wariat. Zasuwa. Tylko z jakim ja go silnikiem wziąłem? Poczekajcie sekundkę. Dałem ciała, czy nie dałem? Ach. 85, dobra. Już się przestraszyłem. Ojej, ależ mi się on podoba. Ależ mały wariat. No dobra, gdzie są te nasze jabłuszka? Marzec, brzydka ta jakaś... ale przynajmniej go nie wywraca nas. Ale trochę jednak go przeważa. Czekajcie, popatrzmy z tego perspektywy. No, trochę go przeważa. Ale zobaczcie, jak się to prezentuje. Jeszcze włączymy koguta. Czy to nie jest piękne? Fajne. Jezu, jak mi się te maszyny podobają. Jak ja żałuję, że nie zostałem rolnikiem. Naprawdę. Teraz są takie fajne maszyny, tylko musiałbym mieć jeszcze sponsora, który by mi to kupował. No pocieszmy się chwilkę pod tą jazdą, tą maszynką. No, jeżeli coś nie przyrypał, bo taka nowa maszynka, żeby nie miała wgnieceń i zarysowań, tylko... Zobaczcie, my się mieścimy tylko na jednym torze. W sensie na prawej stronie. No, to rozumiem. Ten tu się wszędzie wciśnie. Dobra, no to zobaczmy teraz tak, czy tutaj da się wytworzyć jakieś ścieżki. Czy jak ja tu wjadę, wyrysuję sobie ścieżkę, to dorzucę na koniec. Winorośl i gaje nie jest obsługiwane przez pracowników, a przez GPS 5 metrów. No dobra, poprzeczniaków nie będzie. No. Aha, musiałbym jechać... Tu środkiem, tak? Żeby było dobrze.
Ciekawe tylko, czy będzie dobrze rozrzucał. No ale dobra, próbujmy w takim razie. Włączmy maszynę. Aha, taka para bamboszy. No to ja tu widzę, że... o właśnie, tego się obawiałem, że ten przód trochę mi to tutaj za bardzo podniesie. O, dużo przejazdów będę miał w tym sadzie. Już to widzę. Pytanie tylko, czy... O... Czekajcie, zmienimy jeszcze tylko sobie widok. Na taki... Trzeba jechać bardzo blisko tych drzewek. Na taki. Czy to się sypie już? Tak, słyszę, że tak, bo silnik inaczej pracuje. No, ale przynajmniej zasuwam całkiem sporo. No i teraz gdzie? Teraz by wypadało przy tej linii tu pojechać. Przy tych drzewkach. Dobra. Jak najbliżej. Dobra, i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Ok, to teraz jedziemy tu po prawej stronie. Dobra, możemy zacząć rzucać. No, praktycznie w każdy rządek muszę wjechać. No, na szczęście dosyć szybko to tutaj rzuca. No, ale chwilę mi to na pewno zajmie. No, lepszy byłby chyba taki normalny rozrzutnik w miarę niedużych rozmiarów, bo wydaje mi się, że zwykły traktor powinien tutaj się zmieścić, ale ten daje więcej fanu. Dobra, dojadę do końca z takiego widoku i za chwilkę zmienimy widok. Ok. Dobra, to teraz pojedziemy tu. No i wszystko jest pięknie swapnowane. Teraz powinniśmy pojechać drugi rząd. Ja myślę, że więcej niż jeden sad nie będę tutaj, że tak powiem, robił. Pytanie, czy to wystarczy, jak to wapno jest, prawdę powiedziawszy, na tych jabłonkach, czy ja muszę... Bo zobaczcie. Może tak spróbujmy. Może tak spróbujmy, bo zobaczcie, jak jadę tutaj środkiem, nie?
to 2 rzędy za jednym zamachem robię. Ja bym przy tym został. O, widzicie? I wtedy jadę co drugi rząd, a nie tak jak jechałem poprzednio. Wydaje mi się, że to jest rozsądniejsze, bo ta część... A, tylko się skończył ten. Bo ta część, na której... Dużo mi tego jeszcze zostało? No wyjedź z tych jabłonek. No wydaje mi się, że są jeszcze potrzebne... Są jeszcze potrzebne ze... Ten worek, który mam i jeszcze jeden, ze 2 worki. Dobra, w takim razie weźmy sobie... A może zostawmy... A może weźmy... Weźmy i go zresetujmy, może tak zróbmy, żeby nie jechać taki kawał. Ok. Dokupmy jeszcze jeden worek wapna. No może 2, wapno się zawsze przyda, nie jest... Czekajcie, nie jest drogie. 2 worki wapna. Kup, tak. Ok, wstecz, wstecz. Wstecz, zobaczmy, czy jakieś kontrakty doszły ciekawe, bo warto tutaj by było jakieś pieniądze wyzyskać. Zbieranie kamieni. Pole numer 13, 5000. Powiem szczerze, nie chce mi się nawet głowy sobie tym zawracać. Bel nie lubię, orka. Orkę moglibyśmy zrobić pod warunkiem, żeby tutaj ten kolo sam dojechał. Ale on tutaj sam nie dojedzie, to jest 4400. Słuchajcie, już jestem takie planisko, że nawet po 4400 mi się nie chce schylić. Masakra, nie? Dobra. Tylko coś czuję, że będę miał za chwilkę problem i będę musiał pieniądze pożyczyć, bo... I tu będzie 5000 wapna, tak, bo tu 1000 został. Mamy 83% wypełnienia ciężarówki. Słuchajcie, to jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Pytanie, czy ja mogę kupić myjkę? Czy ja mogę kupić myjkę? Różne. Tu jest myjka? Gdzie jest myjka? To mnie intryguje, bo to niedawno sobie... Aha, przyczepa z platformą. To na tył traktora. Tu mamy 2200. Ale prawdę powiedziawszy... O, tu jeszcze coś więcej. Bo taka jest dostawka z tyłu i mamy już 300. Albo taki duży pojemnik. Na co on jest? Chyba na wszystko, co jest z płynem. Leśnictwo to jakieś kłody. No i platforma. No, ciekawa rzecz. A tutaj... O, a to co to? Co to? No fajnie, tylko... Co ja na tym mogę postawić? To jakby to było do rozrzutnika. Poczekajcie sekundkę, z czym ja to mogę? Gdzie to jest? Aha, nie ma C. Aha, bo to jest do ciągników, które jej nie posiadają. Rozumiem. Czyli to jest do... A tu transport zwierząt. Też dobre. No dużo tutaj różnych rzeczy mam, ale nie mam myjki. A to do samochodu mogę zaczepić. Konfiguracja. Nadstawka. Pokrywa.
nadstawka. Wtedy mamy 5 metrów. No całkiem sporo, albo coś do załadowania. Tylko że kosztuje 10 tysięcy, a przyczepa, która mieści 8 tysięcy, kosztuje 8. Tak, kosztuje 8, bo z drugiej strony patrząc, zobaczcie, mamy tutaj przyczepy. Tak, i ten Farbtech, o nawet 6, przepraszam, i mieści więcej, bo mieści w tej chwili 8 za 9. 8 tysięcy za 9. No, to się można zastanawiać. A Salek? Aha, Salek jeszcze na belę może być. Dobra. Nie o to szło. Szło o to, że ja tutaj coś jeszcze potrzebowałem. Czego ja szukałem? Myjki, bo chciałem umyć, kurczę. Myjka, gdzie jest myjka? Myjka, czy ja myjkę mam jakąś? Czy ja mam jakąś myjkę? Czy myjka jest w obiektach, które należy zbudować? Różne. Tu już byłem. Jakoś myjki nie widzę. Co to za zbiorniki? Kontener. Może tu. Nie, tu jest tylko warsztat. Jest myjka. Jest myjka, tylko bardzo droga. No dobra, weźmiemy myjkę i sfinansujemy ją. No na 1 rok. No i myjka niestety jest w sklepie, słuchajcie. Tylko gdzie w sklepie? Tutaj. No dobra, skoro myjka jest w sklepie, no to podjedziemy pod myjkę i tak może to ładnie, nieładnie, ale się umyjemy. Nie wiem tylko czy... O, nie wiem tylko czy myjkę będę w stanie... No te hamulce tak słabo działają. Myjkę może bym tak w róg potem postawił. Czy ja ją mogę podnieść? Nie mogę, bo bym ją załadował. No, ale ten to jest porządnie brudny, ale zaraz będzie czyściutki. Będzie w końcu wyglądał jak jakiś normalny samochód. Ile tego jeszcze brudu ma? No i styka. I teraz tak. My możemy tą myjkę popchać gdzieś i... No. Myjka z silnikiem, tego jeszcze słuchajcie nie grali. Ja bym tą myjkę na razie tutaj zostawił, jak będę miał jakąś możliwość jej przetransportowania w inne miejsce, to ją oczywiście tak zrobimy, że gdzieś przetransportujemy. Na razie nie ma takiej opcji. Trzeba by mieć jakąś lawetę albo pchać ją aż... Więc na razie myć będziemy tutaj. Może się nie pogniewają dilerzy różnych maszyn rolniczych. A my pamiętamy, że jesteśmy wywrotni w zakrętach, więc w zakrętach musimy zwolnić. Ewidentnie. Dobra, ciekaw jestem. Te jabłka już mi przysparzają. Ciekaw jestem, czy mi przysparzą tyle odcinków i tyle pracy, co drewno. Mam nadzieję, że nie. Bo z tym drewnem to fajnie jest. Te beczki wyglądają być sensownym pomysłem. I szkoda, żeby te elementy metalowe się zmarnowały. No ale niestety ja już drzew więcej nie będę ścinał.
Więc tartak nie wiem, czy ja zachowam w dzierżawie, czy go już oddam, ale pewnie jak go oddam, to te elementy metalowe będą bezpowrotnie stracone. I tam jeszcze na tym polu, który też oddałem, było trochę. Podjedziemy tak. Dobra, wyłączmy. Zróbmy przesiadkę. Tu tak trochę podjechałem zbyt blisko. Hop. Odjadę. No z pewnym trudem, ale odjechałem. Dobra, no i tak będziemy robili chyba co drugi rząd tak naprawdę. Czyli wjedziemy tutaj dokończyć. O właśnie. Tak jak mówiłem, co drugi rząd to wypada tu. Dobra. No liczę na to, że gra mi to uzna, że jednym przejazdem robię oba rzędy. No i to mi się podoba. Taki sprzęcik, słuchajcie, jest dla mnie ok. Nie wiem tylko, jak on się będzie sprawował jak on się będzie sprawował wraz z łabędziem, czyli z kombajnem do jabłek. Mam nadzieję, że dobrze. Otwarty, na dobrą pogodę. Jak deszcz pada, to tak raczej do tego średnio wsiadać. Ale jesteśmy w Toskanii, tutaj zbyt często te deszcze jednak mimo wszystko nie padają, chyba. Raczej kojarzy ją z ciepłym klimatem, niezbyt obfitującym w deszcze. Więc swoją drogą nie wiem, czy te jabłonie tutaj też się dobrze sprawują, no ale w grze może dobrze, kto wie. Próg wejścia w jabłka też nie jest, słuchajcie, bardzo duży. Bo tak jak zauważyliście, tu trzeba mieć około 40 tysięcy, patrząc tylko bez pożyczek, tak? Plus, nie pamiętam ile to kosztowało, chyba naście. Plus tam kombajn do tych jabłek też nie jest za drogi, więc myślę, że w okolicach 70 tysięcy całość się zamknie. No może nawet 60. A zobaczymy, jaki będzie uzysk na tych jabłkach. Jedyny minus jest taki, że tutaj ten margines jest coraz mniejszy tego pola. Jak będziemy jeździli z łabędziem, to obawiam się, że
mogę mieć lekki problem z manewrowaniem. No właśnie, tu już się skończyło. Ale on bardzo sobie tutaj dobrze radzi, jeśli chodzi o wszelkiego typu podjazdy. Z tym małym rozrzutnikiem to po prostu jest jakby był stworzony. Zobaczmy, czy zabierzemy cały worek już teraz. Tak, jeden cały woreczek. Gdzie to my teraz powinniśmy zacząć? Jak widzę tu. Za mocno, tu. Powiem tak, no z tym hamulcem jest pewien problem, że jak mam pełną pakę, to ciężko wyhamować. I to nie pierwsza maszyna, która ma problem z hamowaniem. W szczególności te wszystkie ciężarówki, które mam i ta Ducato mają ten sam problem. Ok. Tak naprawdę ten kombajnik możemy nadal stosować ten rozrzutnik na innych polach, z tym, że pamiętajmy, że 5 metrów roboczych to nie jest jakaś porażająca wielkość, ale teoretycznie daje się z takim czymś jeździć. Zależy tylko jeszcze, ile tego wapna brakuje, nie? Bo zaraz obok musi jechać jakiś dostawczak, który wiezie ze sobą wapno. Ale myślę, że to wapno już mi tutaj wystarczy do końca i wygląda na to, że niepotrzebnie aż tyle tego wapna kupiłem. Będę mógł je sobie zwyczajnie zmagazynować. O, tutaj mamy jakieś ala skałki. No, ewidentnie mi tu jeszcze zostanie tego wapna. No dlaczego to nie cofa? Powiem tak, no chciałbym to skrócić, chyba skrócę, bo mi się bardzo przyjemnie tutaj pracuje, nie wiem, wam się to może gorzej ogląda, dlatego zrobimy skróta. Słuchajcie, postanowiłem jeszcze przywieźć nawóz mineralny i go załadować tutaj. Bo jak się okazuje, zobaczcie, jest czerwono. Chociaż tutaj niby mówią, że azot 20 gram na hektar, czyli co, że muszę dorzucić? Nie wiem. W każdym bądź razie wydaje mi się, że mogę go włączyć i pojechać. O właśnie. I jeszcze nawieziemy te jabłuszka i zaczyna się robić bardzo zielono. No pięknie. Wygląda, jakbym po śniegu jechał. Tak bardzo dużo tutaj jak na razie. Zobaczymy, ile tego wyjdzie. Czy jeden woreczek mi wystarczy tego nawozu, czy jeszcze będę musiał jeden przywieźć. Dobra, jedno drzewko jest niedosiane, trudno, znaczy nienawiezione. Jakoś to, myślę, kran mi wybaczy.
Nie no, jak te maszyny są przeznaczone do, słuchajcie, takich ciasnych przestrzeni, to one tutaj zupełnie inaczej się sprawują. Mam nadzieję jeszcze, że jak będę używał łabędzia już do samego zbioru, to że on nie będzie też tutaj stwarzał dużych problemów. A powiem tak, jabłka wydają się mi być mniej problematyczne niż winogrona. Z tego tytułu, że o ile mnie pamięć nie myli, to z nich nie trzeba żadnych liści strząsać, tak? Można się tutaj jeszcze pobawić za jakiś czas w wymulczowanie. Tak naprawdę i to jest wszystko, co tutaj jest do roboty, czyli jakiś mulcher nieduży. Mógłby się jeszcze przydać. W sumie jakby to rzucało na 6 metrów, to byłoby idealnie. Żeby dokładnie wszystko tutaj ładnie pokryło. Tak, no tutaj mój samochód troszkę mi tutaj będzie przeszkadzał, ale nie zbyt mocno, bo mamy tutaj zwinny Golden Same, chyba Same to się czyta, Same Golden 85 w compacto wersji. Wersja compacto. Cavallo. Cavallo z jakimś Mustangiem tutaj, właściwie z koniem. No i to 20 na godzinę, to też jest fajna prędkość. I haha, już mi przednie opony wisiały, przednie koła nad przepaszczą. No tutaj ktoś to dobrze wypoziomował, ten grunt dla tego sadu. Nie jest on bardzo pochyły, raczej tutaj będzie się przyjemnie jeździło. Lekko pod górkę może. Tak, no i teraz mi tutaj wchodzi w paradę mój własny samochód, ale w niedużą. Szkoda tylko, że promień skrętu nie jest taki, żebym wjeżdżał w co drugi rządek, bo tak naprawdę wydaje się, że nie wjeżdżam. Dobra, słuchajcie, widzimy się na końcu tej zabawy. No moi kochani, wygląda, że jabłuszka mamy już za sobą. Aśmy wszystko pięknie tutaj nawieźli i naazotowali, narzucili wapna. Więc jest przemiło. Można by tylko teraz tutaj z boku gdzieś zaparkować. Pytanie, z której strony ja wyrzucę to, co wyrzucę. Bardzo daleko. Załadujmy to z powrotem, wrzucimy to gdzieś bliżej, przecież tak na polu nie będzie stało. Zobaczmy jak teraz. No, może być. My za to sobie ustawimy się z boku. Gdzieś zostawimy może ten nasz rozrzutnik tutaj blisko. Ciekawe, czy ten sad tutaj można kupić. Myślę, że tutaj jakby stał, to by nikomu nie przeszkadzało. O. W sumie nawet gdyby tam tak naprawdę też były te wszystkie worki, to też by było miło. Ja tu przepraszam, przez chwilę miałem super siłę, ale już nie mam.
No co tu się uda zapakować, zobaczmy. No i może jeszcze trochę. Mhm. No i teraz gdziekolwiek spróbujmy to tutaj zostawić. Ten plac jest całkiem tutaj spory, więc może tu gdzieś się to wyładuje. O, no i fajnie. No i to tutaj malutka też się bardzo dobrze komponuje pod, że tak powiem, mały samochodzik do małych celów. Duży samochodzik mamy gdzie indziej. Słuchajcie, w ten oto sposób żeśmy się dorobili sadu jabłkowego i bólu głowy, bo zostało nam tylko 90 tysięcy. Niech no ja zerknę kontrakty. Kurczę, same takie jakieś tutaj malizny. Natomiast ile my oddajemy pieniążków? 67, teraz to już nawet 70, więc zostaje mi 20. Kiedy ja będę mógł coś sprzedać? Przykładowo deski. Lipiec dopiero. Lipiec, deski. Te beczki idą cały czas, ale one kiepsko się produkują. Drewno opałowe sobie zostawiłem, bo ono w tej chwili w ogóle nie kosztuje nic, a 43 tysiące, deski w najlepszym wypadku 300 tysięcy, no właśnie. Tylko czy my dożyjemy do tego lipca, żeby te deski opchnąć? Co my teraz mamy jeszcze w marcu do roboty? W marcu już nic nie mamy do roboty. Zerknijmy jeszcze na te deski, czy one jakoś szybciej nie wyjdą niż w lipcu. No nie, wcześniej chyba nie. Ewentualnie w czerwcu. Maj, czerwiec, no w tych granicach mogę je opchnąć. Bo w tej chwili tutaj ta cena jest 3300, a to jest 1000 mniej. To naprawdę się nie opłaca, bo 1000 mniej to mi robi na tych deskach aż 60 tysięcy. No, naprawdę, ciekawa kwestia. Aż 60 tysięcy. No w sumie tak, bo 1000 mniej to no, przy 68. Ile ma robić? Musi robić 60. Rzepak ciągle do sprzedania, no ale to są jakieś grosze, pszenica dla kur, kury tutaj na tej farmie to zupełnie nie to co trzeba. Słuchajcie, zostało jeszcze jedna ciekawa rzecz, czyli task list, taki mod, który pozwala wam wcześniej zaplanować, co gdzie będziecie robili, tak? I przykładowo, o właśnie, tutaj to w ten sposób widać. No, wypadałoby jakąś grupę zrobić i na przykład ta grupa to jest, może tak, jaki mamy teraz miesiąc? Mamy marzec, tak? Róbmy sobie grupę pod tytułem owiec. Owiec, ok. I jest to, załóżmy, template. Mogę zdefiniować multi-template instancję grupującą te same template'y w jednym miejscu. Jak ja to zrobię template, ok. I jak będę chciał dodać task,
dodaj i task będzie owies. OK. No załóżmy, że tutaj jest jakiś poziom effort, jakby to ładnie przetłumaczyć. Priority też zostawmy. Jest tak i on jest every n months. OK. Co 12 miesięcy. OK. Aha, tylko że to ja chciałem zrobić, żeby on był w... To chyba nie tak chciałem. A jak wyglądają w takim razie... O... Template owies. OK. Czyli tu sobie dodaję następną grupę. Ale ten template... A jakbym dodał sobie grupę X, to co tutaj się dzieje? Też załóżmy, że template. O... Co z tym template'em? Bo ten template nie ma jakby żadnego wykonania. Jako jest template, OK. Copy, delete, add group, to no kolejna grupa mi się zrobi. Natomiast aha, manage task i teraz mam co 12 miesięcy, tylko ja bym chciał to przypisać jeszcze do jakiegoś pola. To ten task by trzeba było inaczej zedytować, że to jest owies pole 42 na przykład. Owies pole 42. Posiej. OK. I on wtedy może być on specific mount. O właśnie. W marcu wykonywany. Co marzec posiej? Co marzec posiej owiec? Owies, jeśli byśmy chcieli owiec siać. O, a dlaczego tu mam tego aż tyle? To jest zadanie, a w... Nie, to jest taki template, który grupuje zadania. Aha, czyli odwrotnie to by trzeba było zrobić. Trzeba było zrobić grupę, która się nazywa wtedy, poczekajcie, na przykład pole 42, OK. A to na przykład by były grupa, która się nazywa kury. 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 OK. I teraz mamy taką rzecz, że dla owsa co 12 miesięcy mamy... Zaraz to sobie obejrzymy inaczej.
kury byśmy sobie dodali zadanie pod tytułem karma. Nie wchodzą mi literki. Karma, ok. I to zadanie, abstrahując od wszystkiego, niech ma, jest rekurentne i ono będzie daily. Niech będzie, że daily będzie. OK. Close. I teraz popatrzmy na tryb. Kwiecień nic nie ma, w marcu nie ma przedmiotów, ale powinny być jakieś przedmioty w marcu. Dlaczego? Dlaczego tu jest 0? Workload over time. Task not selected. Dlaczego nie mam tych tasków? Przecież mam daily. Kury. Czy dodaj zadanie. Oj Boże, znowu nie piszę. Karmienie kur. Coś to tak jakoś nie dobija. Karmienie kur, dobra. OK. O, tak. Daily, OK. Karmienie kur i karma to mam to samo teraz. Jak dodałem zadanie, nie szkodzi. Close. I dlaczego nie mam żadnego zadania? Na teraz nie mam, tak? Czy dlaczego nie mam w tej chwili? Chyba w tym momencie nie mam zadania. No dobra, zobaczymy jak to się będzie za miesiąc wyglądało. Bo w marcu nic nie ma, nie wiem dlaczego. I w kwietniu nic nie ma. Ale przecież mam to daily, to karma i karmienie kur. A owiec co 12 miesięcy na tym polu. By trzeba było go zmienić, na przykład, no nie wiem. Jakoś to inaczej rozpisać. No dobra. No i kochani, co jeszcze będziemy dzisiaj robili w marcu? W marcu już niewiele nam zostało do zrobienia, bo na żadnym polu nie mamy nic do roboty. Wydaje mi się, że tutaj tylko moglibyśmy się zastanawiać nad odchwaszczeniem. Pod warunkiem, że tu są jakieś chwasty, ale nie widzę tych chwastów w chwili obecnej. Nawet tutaj się przejdę. Potencjał planowania 89%. Zobaczmy, czy są tu jakieś chwasty. O, tu coś jest. Nie, tak. Chwasty rosnący chwastownik. Więc należałoby jeszcze zaopatrzyć się w chwastownik, którego jeszcze nie mamy. Zerknijmy jeszcze na te chwastowniki, aczkolwiek tak, nie mamy chwastownika. A nie, mamy chwastownik, o przepraszam. No to należy teraz wziąć chwastownik i wziąć się za robotę. Jeszcze wydaje mi się, że ten chwastownik moglibyśmy odpalić w tym na tej grze.
Pszenica, wysyp. What? Jaką ja tu mam pszenicę? O, może tam mam jakieś nasiona, ale zaraz pszenicę. Dobra, weźmy chwastownik i zróbmy jeszcze porządek z tymi chwastami. Aczkolwiek ja ich nie widzę, dopiero co jest posiane, ja chyba poczekam do następnego miesiąca z tymi chwastami. Może zrobię tak, że tą grę zapiszę najpierw i jakby coś było nie halo w przyszłym miesiącu z tymi chwastami, to wrócimy do zapisu. Jakby się już nie dało pielnikiem ich wykosić. Ale wydaje mi się, że ten pielnik powinien sobie z nimi poradzić i za miesiąc również. Więc zrobimy ten eksperyment. To jeszcze nie jest moje pole. Chociaż tutaj jest w takim miejscu, że też można by było je kupić. Czy ja się tu zmieszczę znowu między tymi tujkami, jak ja to nazywam? Nie wiem, czy to są tujki. To chyba nie są tujki, to się jakoś nazywało inaczej. Cyprysy? Kurczę, nie wiem, tak na 100%. Nie chcę was w błąd wprowadzić. Nie wiem, czy by mi się z przodu jakiś odważnik nie przydał. Może następnym razem sobie dokupimy. Chociaż ten ciągnik sam w sobie jest ciężki, ale z odważnikiem by się chyba lepiej trochę zachowywał. To prawie moje pole jest. Prawie moje pole. Tu żeśmy dojechali. OK. Więc zróbmy stopkę, zróbmy zapis. Jeszcze powiedziałbym, że z 15 minut mógłbym ponagrywać, więc zróbmy jeszcze właśnie to 15 minut nagrania. Czyli prześpijmy się. I zobaczmy, czy się nie pomyliłem, jeśli chodzi o te chwasty. Mamy nowy miesiąc, zostało mi tylko 35 000 w kasie, więc wiem, że muszę kolejne 60 000 wysupłać. Czyli muszę 35 dorobić, więc pierwsze primo, pielenie. Pielić to ja sam będę u siebie. Więc zobaczmy, jakie te... Oj, jakie mamy chwaściory. Z tym, że to nie jest moje pole, tylko to. Ale mamy chwaściory. Ile mam tych pól jeszcze? A tu? A tu mam wypielone. A co ja na 59 posiałem? Pszenicę. No tak, zapomniałem zupełnie, że ja mam tu pszenicę na 59. Fajnie, fajnie. Na 42 mam owies. I teraz mogę sobie siać, no, sorgo również. No więc dużo roboty, ale ja wam obiecałem, że jeszcze zaczniemy pielenie i zobaczymy, czy to pielenie się uda. Więc zróbmy przejście do traktorka. Sprawdźmy, czy nie będziemy wygniatać. O, tu jakieś niedosiane coś. Rozłóżmy. Jak gnieciemy? Nie, w tej fazie nie gnieciemy. GPS automatycznie i chcielibyśmy jakoś inaczej, żeby ta linia się poukładała, bo tak to mi zupełnie nie pasuje. Kąt przejazdu 10 stopni. 10 stopni jest ok. Tylko czy jedna, czy dwie? Może zróbmy dwie.
No właśnie, 2 i 10 stopni będzie ok. Ja właśnie nawet zacznę od tego miejsca. A jadę w tą stronę, bo łatwiej jest zjechać, prawdę powiedziawszy, tutaj niż podjeżdżać pod tą stromiznę. O właśnie. Tak to powinno wyglądać. No, zaraz zobaczymy, czy nam chwasty poznikają po tym obrzeżu. Zrobimy rundkę dookoła. Powiem Wam tak, że 2 serie nagrywam i powiem otwarcie, zaczynam, ponieważ nie robię tego codziennie, nie jest to mój zawód, zaczynam zapominać czasami, które mam maszyny gdzie, na którym polu. No cóż, taki urok sklerozy to trzeba podnieść i wycofać. O. I nawet można jeszcze wycofać odrobinkę. Tutaj trzeba wjechać na linię. To możemy położyć. Hop. Dobra, pielnik, słuchajcie, bezbłędna rzecz. Pierwsza faza wzrostu tych chwastów, ewentualnie druga, pielnik, żadna chemia. Od razu też rośnie Wam przyjemność z kontroli zachwaszczenia. Tutaj nie będziemy takich esów, floresów uprawiać. O właśnie. Zrobimy jedną rundę i zerkniemy na mapę. Szkoda w sumie, że tutaj, jeśli jadę pilnikiem, to po lewej stronie na tej minimapie, szkoda, że nie widać tych chwastów. By to było fajne takie ułatwienie w sumie dla gracza. Uważam. No i w tą stronę pod górkę jest łatwiej jechać, słuchajcie, niż w odwrotnym kierunku na tym polu. To już wypraktykowałem. Tutaj ta górka jest jakby lepiej, mniej nachylona, o może tak, lepiej dla silnika, dla maszyn, które za mną. No tych chwastów tu dużo widać, naprawdę. Całkiem sporo. No i to jest chyba mój pierwszy kurs. O, tam jakaś niedosiewka była. Zerknijmy na mapę. Na mapę chwastów oczywiście, no i pięknie tutaj, słuchajcie, są zebrane. Dobra, ja dokończę zabawę tym chwastownikiem już poza nagrywaniem, no i widzimy się za tydzień. Zobaczymy, co nam farming przyniesie. Oj, 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 oj. Oj, 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 jakie fajne. 48 metrów. Fiu, 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 bym zagwizdał, gdybym potrafił. Kurcze pieczone. I tylko 2,840. Ja to kupiłem niechcący. Ja sobie tą grę chyba wczytam. Jak to się stało, że ja to kupiłem? Ja to mogę sprzedać za ile wtedy? Ja tego nie chciał kupić, a tylko chciał popatrzeć. Obciążnik mam, zupełnie o nim zapomniałem. Gdzie ta maszynka? Nie kupiłem? Kupiłem czy nie kupiłem? Jak pragnę wolnej soboty. Zobaczmy w sklepie, czy to nie stoi.
No stoi. Sprzedaj. Sprzedaj za 96. Coś tutaj wietrze jakiś podstęp. A to kupiłem na raty? Kurczę, muszę chyba cofnąć tą... muszę chyba cofnąć, jakby to powiedzieć, to co nagrałem, żeby zobaczyć co się wydarzyło, bo niechcący mi się misklik zrobił, jak to się mówi. I mam tutaj taką maszynę nagle. O, w pupę. Dobra, będę musiał się zastanowić, co z tym zrobić. To nam mieści... Ile to mieści? Płatność... A, tu wszystko zaraz będziemy wiedzieli. Płatność miesięczna na 1400, pozostało jeszcze 18 miesięcy. A to... Płatność miesięczna 9000 i mamy 6 miesięcy. Ja to kurczę wyleasingowałem na 6 miesięcy. Ale heca i dołożyłem sobie 9000. Słuchajcie. Tia, naprawdę? Really? A ile jakbym sprzedał ten wóz przeładunkowy, to bym dostał? 73. No to będziemy się zastanawiać na przyszłym odcinku, co z tym fantem zrobić. Bo plan jest taki, ten wóz przeładunkowy moglibyśmy oddać, a do traktora, słuchajcie, dokupić... Jeszcze raz, my tu mamy taką naczepę. Conway All. Conway All naczepa. I ona jest tutaj do różnych ciężarówek. O, ale mogę ją zaczepić do mojego Lizarda. Naprawdę? Jakim sposobem? Jakim sposobem ja mogę ją zaczepić? Co ja mogę zrobić w moim Lizardzie, żeby ją zaczepić? Zerknijmy. Może niechcący dobrze zrobiłem? Wykasujemy nadstawkę, przyczepę, standard, nadstawka. No nie. A, zaczep do przyczep. Chyba mam. Słuchajcie, aż pozwolę sobie tutaj przyjechać tą ciężarówką. Poczekajcie, zobaczmy jak to się tutaj zachowa. Bo aż jestem w szoku, że to tak wygląda. Ja oczywiście ją pozwolę sobie zresetować. Najwyżej tutaj wrócę, jak będę musiał te skrzynki załadować z powrotem. Więc robimy tak. Zresetuj. Tak. Mam nadzieję, że ciężarówka w sklepie stoi. Stoi. Jakim sposobem ja mam jedno do drugiego podłączyć? Niech ktoś mi to powie. Interesting. Bardzo interesujące. No nie ma takiej opcji, żebym ja to podłączył. Ja muszę mieć tutaj przeróbkę jak na ciągnik siodłowy. Tej przeróbki na razie nie mogę wykonać w workshopie, ponieważ jest zamknięty, ale nawet gdyby był otwarty, to zobaczcie, że ten Dragon nie ma tutaj.
Nawet jak dorzucę ten zaczep dla przyczep, który mi i tak jest potrzebny, nadstawka, przyczepa na belę, standard, nadstawka, przyczepa na belę, niemożliwe. Coś tu jest oszukane, albo ta kategoria, coś tutaj nie wiem, coś tutaj nie pasuje z tymi naczepami. Bo ta kombinacja tutaj, zobaczcie, pokazuje mi to, ale ja coś mam wrażenie, że to będzie ok, to będzie ok, to będzie ok. I to jest... O, ale moglibyśmy takiego... A Dragon Mod? 2 razy Dragon? Ale wygląda tak samo, prawdę powiedziawszy. Ale moglibyśmy taki coś kupić, wózek do naczep. I wtedy tam naczepę wozić. Podejrzewam tylko, że ciężko będzie nią przemanewrować. A czy taki wózek do naczep jest więcej? Co? Gdzie ja znajdę wózki do naczep? Bo wydaje mi się, że mam ich więcej. Wózki do naczep. Wózki do naczep, panie kochany, pan naczep. Ależ te miskliki mi tutaj przysparzają dziwnych potem prac. Różne. Wózki do naczep. No, to jest ten krampę. Jakoś na kołach. Drugi krampę. Ale ten jest 20L. Co to znaczy 20L? 20L, aha, a ten ma 10L, bo ten ma jedno kółko, jedną oś, a ten ma dwie osie. Zobaczcie, dwie osie ma. Ma dwie osie i jest tańszy, to ciekawe. Typ adaptera. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, który. Kolor mogli... O, kolor to do wyboru do koloru. A co powiecie, no taki jakiś jak zwykle? Trochę za bardzo, jak to mówią, w oczy daje. O, taki zielony, fajny adapter. No i jest tańszy. Tańszy od tamtego, nie? Masz dwie ośki. I wtedy dokupując taką coś, ja mogę to ciągnikiem, tylko to aż 13 000 kosztuje, a z drugiej strony widziałem, że taka większa ciężarówka już, no nieplanowany rozwój, kosztuje 45, czyli to jest 1/3 tego niby. No nie, taki byśmy wzięli bez osłony, bez klaksonu, światła niech może ma, beżowy jest ładny i już kosztuje wtedy 50 000, bo co? Długi tandem, nie, krótki tandem. O, krótki tandem i wtedy taka naczepa i ja mogę takim sprzętem jeździć. International, tak? I nie muszę mieć tej przedłużki do ciągnika.
Tak, moi kochani, to wygląda. Ta przedłużka tylko dodatkowe problemy manewrowe stwarza. Więc stało się jak się stało. Nie będę tej gry cofał. Będziemy się zastanawiali. No wiem, że ten Lizard nie wydoli z tą przyczepą na pewno. Tak, więc jeszcze raz zapisujemy tą grę i coś się okaże w następnym odcinku, to zobaczycie w następnym odcinku. Na dziś to tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Zdrówko dla Was tradycyjnie. Cześć.